guys, travel with me on my channel. Dzisiaj opowiem Wam o innym starożytnym miasteczku położonym we Włoszech, które, leżąc niedaleko słynnych Pompeji, podzieliło ich historię. Odwiedzone przez nas w marcu 2026 roku, kilka dni po wizycie w Pompejach, również zrobiło na nas niesamowite wrażenie. A więc słuchajcie. Ercolano, znane dziś jako współczesne Herculanum, zajmuje ważne miejsce w historii jako miejsce starożytnej rzymskiej osady Herculanum. Niegdyś luksusowe nadmorskie schronienie dla zamożnych Rzymian, to malownicze miasto zostało zdumiewająco zachowane, a nie tylko zniszczone, gdy zostało pochłonięte przez około 20-metrową warstwę popiołu wulkanicznego i palących strumieni piroklastycznych podczas kataklizmicznej erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Jego mityczne początki zaczynają się od legendy głoszącej, że Herculanum zostało założone przez legendarnego Herosa Herkulesa, od którego pochodzi jego nazwa. W kontekście historycznym uważa się, że założyli je Oskowie, na których następnie oddziaływały kultury grecka, etruska i samnicka, zanim w 89 roku przed naszą erą zostało włączone do rzymskiej gminy. Była to rzymska oaza spokoju. W przeciwieństwie do tętniącej życiem komercyjnej atmosfery sąsiednich Pompejów, Herculanum było eleganckim, elitarnym sanktuarium, słynącym z zachwycającego klimatu i zapierającego dech w piersiach widoków na morze. Miasto szczyciło się wykwintnymi willami, łaźniami i wspaniałą willą papirusów, powszechnie uważaną za własność teścia Juliusza Cezara. Potem nastąpiła katastrofalna erupcja wulkanu w 79 roku naszej ery. Podczas gdy kaskady Pumeksu pogrzebały Pompeje, Herculanum zostało przykryte grubą warstwą ciężkiej skały wulkanicznej. Mieszkańcy początkowo uniknęli deszczu popiołów, ale ich przetrwanie było krótkotrwałe. Seria śmiercionośnych, przegrzanych fal piroklastycznych ostatecznie odebrała im życie. Okazało się to niezrównaną ochroną, gdyż uwięzienie miasta pod znaczną warstwą materiału wulkanicznego, który zastygł w tuf, pozwoliło na zdumiewające zachowanie licznych pozostałości organicznych, w tym drewnianych mebli, artykułów spożywczych, tekstyliów i bibliotek starożytnych zwojów. Kiedy nastąpiło ponowne odkrycie i wykopaliska?
Ruiny Herkulanum pozostawały ukryte aż do ich przypadkowego odkrycia w 1709 roku, kiedy to odkryto je podczas prac studniarskich. Wczesne eksploracje prowadzone przez monarchów z dynastii Bourbonów przybrały ryzykowny obrót, wykorzystując prymitywne podziemne tunele do wydobywania cennego marmuru i posągów. Po długiej ciszy nastała nowa era wykopalisk. Systematyczne wykopaliska na wolnym powietrzu rozpoczęły się dopiero w latach 20. XIX wieku. Obecnie znaczna część tego tajemniczego starożytnego miasta jest dostępna dla zwiedzających, choć wiele jego tajemnic wciąż cierpliwie spoczywa pod powierzchnią współczesnego miasta, czekając na odkrycie. Wszyscy znamy imię Herkules, ale może nie wszyscy do końca znamy jego historię, więc spróbuję Wam trochę ją przybliżyć. Otóż w zamierzchłych czasach, gdy bogowie Olimpu wciąż ingerowali w losy śmiertelników, narodził się Herkules, zwany przez Greków Heraklesem. Syn potężnego Zeusa i ziemskiej kobiety Alkmeny. Już od chwili narodzin przeznaczenie wyznaczyło mu życie pełne cierpienia, chwały i nadludzkich prób. Gniew Hery, zazdrosnej małżonki Zeusa, spadł na niego niczym mroczna klątwa. Bogini, nie mogąc znieść istnienia dziecka, będącego owocem zdrady jej męża, zesłała do kołyski niemowlęcia 2 jadowite węże. Lecz nawet jako dziecko Herkules objawił swą boską siłę. Schwytał potworne gady nagimi rękoma i udusił je bez najmniejszego trudu. Z biegiem lat wyrósł na wojownika o sile większej niż u wszystkich ludzi razem wziętych. Poślubił księżniczkę Megarę i doczekał się potomstwa, a wydawało się, że los wreszcie obdarzył go spokojem. Jednak Hera raz jeszcze zatruła jego życie. Zesłała na niego obłęd, w którym, nie rozpoznając własnych bliskich, Herkules własną ręką zgładził żonę i dzieci. Zdruzgotany bohater udał się do wyroczni delfickiej, by błagać o oczyszczenie z winy. Wyrocznia nakazała mu służyć przez 12 lat królowi Eurysteuszowi, człowiekowi tchórzliwemu i zawistnemu. Ten zaś, pragnąc zguby Herosa, wyznaczył mu 12 zadań, których wykonanie wydawało się niemożliwe nawet dla bogów. Herkules stanął naprzeciw lwa nemejskiego, którego skóry nie przebijała żadna broń, i udusił bestię własnymi rękami, a jej skórę nosił później niczym niezniszczalny pancerz. Pokonał hydrę lernejską, potwora o wielu odrastających głowach, a następnie schwytał cudowną łanię karynejską oraz dzikiego ermantyńskiego odyńca.
Oczyścił również w jeden dzień stajnię Augiasza, kierując nurt 2 rzek przez zalegające od lat nieczystości. Przepędził swymalijskie ptaki o spyżowych piórach, ujaźmił kreteńskiego byka i okrutne konie Diomedesa, karmione ludzkim mięsem. Zdobył także magiczny pas królowej Amazonek Hipolity, a następnie wyruszył na krańce świata po stada Geriona i złote jabłka Hesperyd. Najstraszniejsza próba czekała jednak na końcu. Herkules zstąpił do samego Hadesu, krainy umarłych, i stamtąd wyprowadził Cerbera, potężnego, trzygłowego psa strzegącego bram podziemi. Dokonał tego bez utraty życia, czym wprawił ludzi i bogów w osłupienie. Po wykonaniu 12 prac nie zaznał jednak odpoczynku. Wyruszył wraz z Jazonem i Argonautami na wyprawę po Złote Runo, a jego imię stało się symbolem odwagi i niezłomności. Lecz nawet największy z herosów nie mógł uciec przeznaczeniu. Śmiertelnie zatruty krwią centaura, Herkules odszedł z tego świata w płomieniach własnego stosu pogrzebowego. Wtedy Zeus, widząc jego cierpienie i wielkość ducha, uczynił go nieśmiertelnym bogiem. Herkules wstąpił na Olimp, gdzie pośród gwiazd i bogów znalazł wieczną chwałę. A wracając do samego miasta, warto przypomnieć kilka niezwykłych faktów, które sprawiają, że Herkulanum do dziś uznawane jest za jedno z najbardziej fascynujących stanowisk archeologicznych świata. Najbardziej niezwykłe jest chyba to, że los miasta był zupełnie inny niż pobliskich Pompejów. Pompeje zostały zasypane suchym popiołem wulkanicznym, natomiast Herkulanum pochłonęła potężna fala rozgrzanego błota, lawy i materiału wulkanicznego. Paradoksalnie, właśnie ta katastrofa sprawiła, że miasto zachowało się w niemal niewiarygodnym stanie. Budynki zostały szczelnie zakonserwowane pod grubą warstwą osadów. Dzięki temu do naszych czasów przetrwały rzeczy, które w starożytnych ruinach praktycznie nigdy się nie zachowują. W Herkulanum nadal można zobaczyć oryginalne drewniane stropy, framugi okienne, drzwi, a nawet fragmenty mebli czy lin. Wszystko to przetrwało, ponieważ pod wielometrową warstwą materiału wulkanicznego zabrakło tlenu, który normalnie doprowadziłby do rozkładu drewna. Wiemy już, że miasto słynie również z niezwykłej willi papirusów. Odkryto tam bibliotekę pełną zwęglonych papirusowych zwojów. Przez setki lat wydawało się, że ich odczytanie jest niemożliwe. Każda próba rozwinięcia kończyła się zniszczeniem tekstu. Dopiero współczesna technologia i sztuczna inteligencja wykorzystana w projekcie Vesuvius Challenge pozwoliły naukowcom zacząć odsłaniać ukryte w nich starożytne
pisma. Jak widać na filmie, Herkulanum zachwyca także samym wyglądem zabudowy. W przeciwieństwie do Pompejów, gdzie najczęściej oglądamy jedynie pozostałości parterów, tutaj zachowały się całe dwupiętrowe domy. Spacerując ulicami miasta, można wciąż podziwiać kolorowe freski, eleganckie mozaiki i wnętrza, które dają niezwykle realistyczny obraz życia mieszkańców sprzed prawie 2000 lat. Przez długi czas archeologów zastanawiał jeszcze jeden fakt: niemal całkowity brak ludzkich szczątków. Narodziła się nawet teoria, że mieszkańcom udało się uciec przed katastrofą. Prawda okazała się jednak znacznie bardziej dramatyczna. Dopiero niedawno odkryto setki szkieletów ukrytych w dawnych hangarach na łodzie przy wybrzeżu. Ludzie ci zginęli niemal natychmiast, zabici przez potężną falę niewyobrażalnie gorącego powietrza, która dotarła do miasta zaledwie w ciągu kilku chwil. Wiele pozostałości starożytnego Herkulanum jest niedostępnych dla archeologów, ponieważ na jego ruinach powstały późniejsze miasta Resina i Portici. Pierwsze ślady Herkulanum odkryto, jak już wspomniałam, przypadkowo w 1709 roku, kiedy to kopacze studni natknęli się na scenę miejskiego teatru. Zapoczątkowało to wykopaliska, w trakcie których odkryto artefakty, często w lepszym stanie niż te znalezione w Pompejach. Z rozkazu Karola II Bourbona w latach 1738–1765 przeprowadzano liczne badania, które, choć spowodowały znaczne zniszczenia, odsłoniły również słynną willę papirusów. Próby wznowienia wykopalisk w latach 1828–1865 napotkały trudności ze względu na twardość skały wulkanicznej, a bardziej systematyczne prace rozpoczęły się w 1927 roku, odsłaniając 7 kwartałów miasta. Choć większość budowli Herkulanum nadal pozostaje pogrzebana. Style architektoniczne i elementy dekoracyjne odkryte w Herkulanum wpłynęły na sztukę neoklasycystyczną, a pod koniec wieku XVIII podobne motywy pojawiły się w europejskich malowidłach ściennych i przedmiotach codziennego użytku. Miasto, pierwotnie otoczone murami, charakteryzowało się tarasami opadającymi ku morzu. Zamożni mieszkańcy mieszkali w willach na niższych tarasach, a mniej zamożni na wyższych. Typowe domy miały drewniane wzmocnienia kratownicowe. I jak już wspomniałam, jednym z godnych uwagi miejsc jest willa papirusów, położona nad morzem i zbudowana na 4 tarasach, z których jeden prawdopodobnie mieścił bibliotekę. Odkryte tam zwoje papirusu, liczące łącznie 1785 zwojów,
znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym w Neapolu, choć wiele z nich zostało omyłkowo potraktowanych jako węgiel podczas wykopalisk w XVIII wieku. Zwoje te są delikatne, a tylko kilka z nich zostało częściowo otwartych i odczytanych. Zawierają one teksty epikurejskie i łacińskie, w tym De Bello Actiaco. Oprócz różnych artefaktów, w 1990 roku w porcie Herculanum odkryto ludzkie szkielety datowane na I wiek naszej ery. Znaleziono około 200 szkieletów osób z różnych środowisk i w różnym wieku, co czyni to odkrycie szczególnie znaczącym, ponieważ Rzymianie zazwyczaj kremowali swoich zmarłych aż do III wieku, co skutkowało niewielką liczbą zachowanych szczątków z tamtej epoki. Także jak widzicie, każda era, każdy wiek, każde wykopaliska, wszystko to wniosło coś nowego do naszej historii i dzięki temu możemy oglądać to, co właśnie oglądamy. Mamy możliwość odwiedzenia tych wszystkich miejsc, przeniesienia się w wyobraźni do czasów sprzed wybuchu Wezuwiusza. I dzięki temu historia staje się jasna i klarowna, czego nie doświadczyli nasi przodkowie 200 czy 300 lat temu. Także powinniśmy być wdzięczni za to, co zostało odkryte dla nas tak naprawdę i dla naszych następców. Także ja się z Wami już dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że dotrwacie do końca tego odcinka, aby zobaczyć wszystko to, co chciałam Wam pokazać, nagrywając ten film. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.